Cześć! Cześć! Dzisiaj będzie krótko, bo nasza droga z Bytomia też była krótka, a jechaliśmy na pogranicze Górnego Śląska i Moraw. To jest, słuchajcie, miejsce, które być może wielu z Was mija, jadąc gdzieś na południe Europy autostradą, więc w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam 5 miejsc w tym regionie, które warto zobaczyć, jeśli myślicie o jakimś takim przystanku po drodze, idealnym pośrodku. Zapraszamy. No więc zabierzemy Was znów tuż za Miedzę, by pokazać miejsca konkretnie w północnej części Moraw oraz na czeskim Śląsku. Opowiemy w tym odcinku m.in. dlaczego jedne z najsłynniejszych morawskich wypieków nazywają się uszy, a ta wieża trąba, kto odpowiada za te piękne, kolorowe budynki i gdzie stoją, jaka sławna osoba wywołała skandal w tym bajkowym pałacu i co dodaje się do tutejszych kwaśnic. Zostańcie z nami, bo warto. Słyszeliście? Zaczynamy w miejscowości Hugwaldy w czasie trwania czeskiego święta świętego Wacława i rykowiska Danieli. Te zaczyna się trochę później niż Jeleni. Choć gwiazdą parku, tam na dole przynajmniej, jest pomnik Lisa, bohatera opery Leosza Janaczka. Przepiękna, klasyczna, wręcz październikowa jesień pięknie przywitała nas w parku wokół góry, na której górują ruiny zamku. Warownia, największa na Morawach, strzegła szlaków Bramy Morawskiej i skutecznie odpierała wszystkie oblężenia, a także szwedzkie ataki podczas wojny 30-letniej. Ruinami stała się po pożarze. Z zamkowej wieży rozpościera się malowniczy widok na większość pasma Beskidu morawsko-śląskiego. Zagłębmy się więc w niego. Tymczasem ma się to szczęście do widoków z okna, co? Hejka. Miasteczko, które mimo że miniaturowe, należy do najpiękniejszych i najpopularniejszych w Czeskiej Republice. Szkoda, że tym razem pogoda okazała się mniej popularna. No to odczytam list od Was. Droga mgło, romantyczna, acz nie zawsze potrzebna, ponieważ motylom pogoda sprzyja w czasie podróży. Jako widzowie apelujemy: ustąp. Wszystkim wyjdzie to na dobre. Dobra, dzięki za list. Czekamy. Stramberg pięknie prezentuje się w pełnym słońcu, ale nawet jesienna poranna mgła, jak widać, nadała mu pewnego ciekawego klimatu. Oprócz interesującego rynku, ciekawego położenia pośród łagodnych wzgórz, sporo osób zachwyca się w nim drewnianym budownictwem, prezentującym wpływy architektury wołoskiej. Ale jak to wołoskiej? Część z Was pomyśli. Wołoszczyzna to przecież inna nazwa Rumunii. Dla niektórych kojarzy się może z kuchnią naszą. I bardzo dobrze, bo pasterze wołoscy, wypierani przez nacierające Imperium Osmańskie, wzdłuż łukiem Karpat wędrowali sobie na tereny dzisiejszych takich państw jak Słowacja, Ukraina, Polska i Czeska Republika, jej wschodnia część. I właśnie tutaj osiedli, budując charakterystyczne dla siebie budowle, drewniane chaty zrębowe, które tutaj widzicie, ale na kamiennych podmurówkach, co jest ciekawym łącznikiem chociażby z cerkwiami naszego Beskidu Niskiego, gdzie też Wołosi, którzy, jak niektórzy uważają, wpłynęli na powstanie Łemków, czy też Rusinów i Bojków, budowali swoje budowle. I tutaj znajduje się taki mini region, który jest nazywany Wołoszczyzną Morawską. Co więcej, całkiem niedaleko, bo w Międzyrzeczu Wołoskim znajduje się jedyny tej skali skansen architektury wołoskiej, który akurat odwiedziliśmy kilka lat temu, ale też jesienią. Na rynku pachnie słodkościami. Piekarnie i cukiernie pracują pełną parą. Sztramberskie uszy to takie ciastka, teraz Wam pokażę. O, pachną piernikiem. No i rzeczywiście to są ciastka piernikowe, które są zawinięte w taki charakterystyczny sposób. A co ciekawe, z tymi ciastkami związana jest legenda.
która tak naprawdę nie jest legendą miłą, a wręcz przeciwnie, bo związana jest ona z najazdem Tatarów tutaj właśnie na miasto w XIII wieku. I Tatarzy ci zostali wypędzeni z miasteczka. I tutaj też są dwie teorie. Jedna mówi, że to wielka nawałnica, burza wygoniła Tatarów z miasta. Inni, że tak naprawdę to mieszkańcy tego miasta zalali wioskę tatarską. Ale ja nie o tym, a o uszach. Ponieważ przeszukując właśnie ten obóz tatarski, mieszkańcy znaleźli worek pełen uszu, odciętych, zasolonych, żeby się nie zepsuły, uszu chrześcijan, które miały być wysłane do Hana jako informacja, tak, my sobie tutaj świetnie radzimy. No i być może stąd właśnie nazwa na te ciasteczka. Druga natomiast teoria, czy też legenda mówi, że te ciastka właśnie przypominać mają trubę. No to wejdźmy na trubę, która trochę zrobiła nas w trąbę, nie pokazując się wciąż w pełnej krasie. Truba jest ostatnim fragmentem zamku sztramberskiego, wieżą oczywiście strażniczą, z której rozpościera się przepiękny widok na miasteczko, raptem 2-3 tysięczne, i wianuszek gór morawskich Beskidów, nawet z Łysą Górą i Radogoszczem. Dzisiaj tak pół na pół, no bo mgła nam przeszkadza, ale nie do końca. W przeciwieństwie do zamku w Hugwaldach, który był przez długi czas niezdobyty, ten zamek został m.in. dobity w czasie wojny 30-letniej i tak systematycznie później już niszczał i tylko wieża trąba się zachowała. Widać niestety niewiele. Dochodziła 12, a mgła nad Sztramberkiem nie odpuszczała, niczym oblężenie bardzo zmotywowanych wojsk. Gdy Bronek uniósł się ponad 100 metrów, zobaczył czubki beskidzkich gór. A nawet dobrze się składa, zaraz tam pojawimy się. Taka bardziej listopadowa niż październikowa jesień zaprosiła nas również tutaj, na masyw góry Radegast, tak to od tego słowiańskiego boga, gdzie na przełęczy Pustewny znajduje się jednak coś niezwykłego, jedna z najciekawszych budowli w całej Republice Czeskiej. Wprawdzie mgła zasłoniła nam piękne widoki i krajobrazy, ale nie zasłoniła nam tego, po co tutaj przyjechaliśmy. I znów mamy nawiązanie do Beskidu Niskiego. Marcin mówił o pierwszym nawiązaniu, a ja powiem o architekcie słowackim Duszanie Jurkowiczu, którego jednym z ważniejszych dzieł architektonicznych jest ten budynek, który znajduje się za moimi plecami. Jest to budynek schroniska na wzgórzu Pustewny. W 2014 roku budynek doszczętnie spłonął, ale został odbudowany, podobnie jak ten budynek drewniany, który znajduje się obok. I uważa się, że jest to te działania, które miały na celu przywrócenie świetności tych budynków, są jednym z ważniejszych działań na terenie Czech. A w ogóle ten kompleks drewnianych budynków, który tutaj się znajduje, jest jednym z ważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego tego regionu. Nie byliśmy zbyt głodni, ale w takich warunkach nie mogliśmy sobie odmówić przyjemności sprawdzenia, jak smakuje tutejsza kiselica. To jest coś bardzo podobnego do naszej kwaśnicy, ale ma w sobie śmietanę. Cała reszta się powinna zgadzać, kminek też tutaj widzę. Idealne danie dla kogo? Dla wołoskiego pasterza, który przewiany musiał napoić się czymś energetycznym. My też. Pogoda nie pozwoliła nam zdobyć nic więcej, ale wystarczyła, by spróbować pokazać najwyższy szczyt tej części Czech. Tam pustewne budynki, tutaj ścieżka w koronach drzew, bardzo taka nietypowa. Jak widzicie, szału nie ma z widocznością, ale musicie uwierzyć na słowo i tam chyba się kawałeczek pojawia, że tam znajduje się Łysa Góra, najwyższy szczyt Czeskiej Republiki, jeśli chodzi o Beskidy, czyli wschód tego kraju.
Jak widzicie, nie mamy w 100% szczęścia do ładnej pogody, powiedzmy, że w 95%. Ale szybko uknuty plan B zapewnił nam odwiedziny we Frensztacie pod Radogoszczą, gdzie znajduje się dość ważna dla Czechów skocznia narciarska, miejsce narodzin legendy, mistrza Jerzego Raszki. Dziś cała grupa młodych adeptów lotów chce być jak słynny skoczek, którego ten kraj już potem nigdy nie miał. No i tak ćwiczą tutaj być może przyszli Jiří Raszcy albo Jakuby Jandy. Jak już będziecie w okolicy, a oprócz skoków narciarskich i prędkości na progu interesują Was też na przykład prędkości skokowe, to zapewne zajrzyjcie do Kopřivnice, gdzie znajduje się drugie co do ważności Muzeum Motoryzacji Czeskiej. A wszystko to dlatego, że tu znajdowała się fabryka firmy Tatra. Miejsce przypomina o tym, że Czesi, mimo że akurat Tatry już nie ma w takiej formule, muzeum jest niezwykle interesujące dla fanów motoryzacji, no to Czesi mogą się pochwalić, że ich motoryzacja przez ponad 100 lat, jak wiemy, przetrwała i to obecnie w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. Sław z okolicy jest jeszcze więcej, bo z Kopřivnice pochodził multimedalista Emil Zatopek. W Pradze właśnie stanie jego pomnik. A w sąsiednim Przyborze... Pewnie wielu z Was może być zaskoczonych, ale właśnie tutaj znajduje się dom rodzinny. Tutaj się urodził słynny psycholog, psychoanalityk Sigmund Freud. Wystarczy tych sław ludzkich. Jeszcze mała sława kulinarna. Haluszki z bryndzą, wersja czesko-morawska. To je není koniec. Zobaczyliście 4 ciekawe miejsca po morawskiej części regionu morawsko-śląskiego. To teraz jedna, ale dość duża po części śląskiej. Śląsk Opawski. Wróciła piękna, złota śląska jesień, ale nieco wietrzna. Zacznijmy od Beethovena, któremu zdarzało się w tym miejscu właśnie pisać, komponować swoje dzieła. Był wielokrotnie gościem u znamienitego rodu Lichnowskich, którzy tutaj właśnie mieli swoją siedzibę, a byli, zdaje się, dość nienasyceni, ponieważ na kompleks ten składają się 2, a może nawet 3 pałace. Czyli na zamku w Hradcu nad Morawicą. Odwiecznej i ważnej siedzibie. Najpierw plemienia Gołęszyców, potem książąt opawskich, w końcu m.in. wspomnianych Lichnowskich. Te 2 pałace to pałac czerwony i biały. Nie trudno się szybko zorientować, który jest który. To zdecydowanie jedno z najbardziej bajkowych miejsc, które widzieliśmy w Czechach, ale jak dobrze się domyślacie, możliwości tutaj jest sporo. A to bude Beethoven. Krasne. Nieco bardziej na południowy wschód, gdzieś tak na godzinie 4, 5, znajduje się zamek, pałac w Raduniu. Uważajcie, bo u Czechów często słowo zamek i pałac jest traktowane zamiennie. To jest pałac. Słynie on z niezwykłych, bogatych, czy też bogato wyposażonych wnętrz. Podobno jednych z najbardziej takich autentycznych w tej części Republiki Czeskiej. Ale okolica też jest niczego sobie. Do wnętrz akurat weszliśmy nieco przypadkiem. Było po sezonie i po godzinach wyznaczonych, ale obiekt zwiedzała właśnie wycieczka studentów architektury, chyba z Opawy. Zámek nebyl příliš velký, tak se ho vlastně snažili zvýšit ten prostor tím, že tam vestavěli ještě jedno patro právě na to jižní i severní. Pałac, który trafił do znanej rodziny Blucherów, przebudowano w stylu neorenesansowym. Przy parku znajduje się też oranżeria. Puszczony w górę Bronek już zobaczył w oddali dachy i wieże Opawy, gdzie powróciła dla nas Kyselica, albo my dla niej, i bramborowe placki również z kopą kiszonej kapusty. To bardzo smaczne i przyjemne miasto, zwane pieszczotliwie Białą Perłą, w którym chce się po prostu aż spacerować i być. Eleganckie, wielowiekowe, dumne, schludne i co bardzo tutaj istotne, ważne miasto. Nie ma Śląska bez Opawy, tak jak nie ma kranu bez wody,
żołnierza bez karabinu itd., itd. A na domiar tego użyjmy konkretów. Tutaj właśnie znajdują się bardzo ważne instytucje, miejsca, które mają słowo śląskie w nazwie. To może być Teatr Śląski, Uniwersytet Śląski, Muzeum Śląskie. Notabene jedno właściwie z dwóch takich z nazwą Śląskie. A to co? Dalej jesteśmy w Czechach? Tak. I dalej na czeskim Śląsku. No i na sam koniec, idealnie w drodze powrotnej do Bytomia, to jest jakieś godzinę, no może troszkę więcej stąd, zamek Krawarze. Barokowy pałac, który pierwotnie był siedzibą alchemika Michała Sędziwoja. Był to najprawdopodobniej najbardziej znany alchemik polski, no może za wyjątkiem pana Twardowskiego. No niestety następnie pałac musiał przejść w ręce rodziny Eichendorffów. Został sprzedany ze względu na długi. Rodziny Eichendorffów, którą może kojarzycie, ponieważ z tego rodu właśnie pochodzi słynny niemiecki poeta. To bardzo symboliczne miejsce, bo tutejszy klub golfowy również ma w nazwie Śląski. Dziękujemy bardzo za kolejny odcinek, który realizowaliśmy jeszcze w pięknych jesiennych barwach. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że wtedy, kiedy Wy będziecie go oglądać, my będziemy na zasłużonym listopadowym urlopie, bez social mediów, bez kręcenia. Ale, uwaga, mamy jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Często wspominamy Wam o książce Podróżuj bliżej, ale uwaga, taran, jest kolejny dodruk książki Podróżuj lepiej, o samodzielnym podróżowaniu i planowaniu podróży. Także jeśli cenicie naszą pracę i lubicie naszą twórczość, wydaje nam się, że taki pakiet 2 książek na przykład będzie idealnym prezentem dla Was, dla Waszych bliskich, ale też faktem docenienia naszej pracy, naszej twórczości. A na dodatek jeszcze jest też opcja z kalendarzem, od razu mówię, na 2022 rok.